Ostatnio przeglądałem sobie sklep i trafiłem na najtańszy 240 Hz monitor 1080p i był nim akurat wtedy Lenovo 2410, który na dzisiaj kosztuje około 440 zł. Co jest ceną niezwykle obiecującą, tym bardziej, że mamy tutaj monitor z pełnoprawną podstawą, a nierzadko za takie podstawy producenci liczą sobie minimum 50 zł. Ale jakiś czas temu na rynku pojawiły się nowe budżetowe 320 Hz panele IPS również 1080p i ten akurat monitor kosztował ledwo 120 zł więcej. Więc sobie pomyślałem, zróbmy recenzję obydwu tych monitorów naraz, bo jak na nie patrzymy, one wydają się wręcz identyczne, takie same, ale rzeczywistość, jak za chwilę zobaczycie, jest całkowicie inna, bo w rzeczywistości bazują na dwóch całkowicie innych panelach. Więc pytanie brzmi, który z tych monitorów ma lepszy stosunek ceny względem tego, co dostajemy i czym tak naprawdę one realnie się różnią. Zapraszam do oglądania. Na nagraniu będziecie widzieć dwa monitory. Po lewej stronie monitor tańszy Lenovo 2410 o odświeżaniu 240 Hz na panelu IPS, zaś po prawej stronie monitor droższy Lenovo 2510, który to ma 320 Hz również na IPS-ie. Co ważne, te dwa monitory różnią się również wielkością, ponieważ monitor tańszy ma 23,8 cala przekątnej, a monitor droższy 24,5 cala przekątnej. Jesteście w stanie to zauważyć? No może odrobinkę. Zacznijmy od tyłu, bo bardzo szybko zrozumiemy, że obydwa te monitory mają dosłownie identyczne podstawy, tak samo montowane i dające nam te same możliwości. Pozwalają nam praktycznie na wszystko, nie licząc funkcji pivota. Bardzo podobne rzeczy zauważymy również, kiedy popatrzymy na porty, ponieważ obydwa te monitory posiadają 2 HDMI, jeden DisplayPort, jeden audio i to wszystko. Ale ten droższy monitor ma pewnego asa w rękawie, jeśli chodzi o ten port HDMI właśnie, jednak o tym powiem za chwilę, bo jest jeszcze jeden bardzo ważny temat. Ten monitor droższy, 320 Hz, jeśli chcecie wykorzystać jego pełne odświeżanie, musicie go podłączyć przez DisplayPort, ponieważ jeśli wykorzystacie HDMI, to obydwa monitory włączą się maksymalnie na 240 Hz. Więc przejdźmy wreszcie do tego, co jest najważniejsze, czyli do samego panelu. Na początek rozkład spektralny obydwu tych monitorów, ponieważ on nam od razu powie, z jakim podświetleniem mamy tam do czynienia. I to, co może być zaskakujące, to to, że rozkład spektralny obydwu tych monitorów jest niezwykle wręcz podobny. Różnice są marginalne i dotyczą tak naprawdę tylko i wyłącznie zielonego. Więc popatrzmy na to, jak są ustawione i co naprawdę nam pokazują. Temperatura barwowa tańszego monitora jest zaskakująco dobra. Widać, że fabrycznie Lenovo chciało iść w kierunku referencyjnej bieli D65 i naprawdę dobrze im się to udało, zważając na to, że mamy tutaj do czynienia z naprawdę budżetowym monitorem dla graczy. Owszem, ta temperatura barwowa jest odrobinkę kopnięta w stronę niebieskiego, ale i tak średni błąd w okolicach 2 dla takiego sprzętu to wynik bardzo dobry. Zaś kiedy popatrzymy sobie na temperaturę barwową droższego monitora, to tutaj zauważymy, że ta temperatura barwowa jest odrobinkę gorsza, ponieważ jest troszeczkę bardziej zielonkawa. Jednak chcę, żeby to było jasne, i tak obydwa te monitory wyglądają akurat pod tym względem zaskakująco dobrze. Następny temat to ich pokrycie, czyli czy mamy tutaj do czynienia z monitorami szerokogamutowymi, czy może jednak nie. Pokrycie standardu DCI-P3, czyli standardu większego, wychodzącego ponad standard sRGB, tańszego monitora wynosi około 91%, zaś pokrycie droższego monitora wynosi około 93%. I to odrobinkę szersze pokrycie wynika tak naprawdę głównie z czerwonego, który to jest odrobinkę bardziej nasycony na tym droższym sprzęcie. Ale te wyniki raz jeszcze są do siebie bardzo, ale to bardzo podobne. I jakby coś, to serio, te monitory mają dwa całkowicie inne panele, co za chwilę wam udowodnię. Więc co oznacza to pokrycie? Że jak najbardziej w przypadku obydwu tych monitorów mamy tutaj do czynienia z szerokogamutowymi monitorami z podświetleniem PFS. Są to monitory, które mają troszkę bardziej nasycone zieleń, ale najbardziej przesycają odcienie czerwonawe, pomarańczowe i żółte, ponieważ to właśnie kolor czerwony mają najbardziej kopnięty względem referencyjnego standardu i te barwy są tam pokazane w możliwie najbardziej przesycony sposób. Jednak kiedy popatrzymy sobie teraz na dokładne przekłamanie obydwu tych monitorów, to przekłamanie barw na obydwu tych sprzętach jest po prostu raz jeszcze zaskakująco dobre. Jesteśmy w stanie tam zauważyć, że owszem, ten zielony troszeczkę wychodzi ponad standard sRGB, ale tylko i wyłącznie nieznacznie, więc właśnie te odcienie czerwonawe, pomarańczowe i żółtawe są troszkę mocniej przesycone, porównując do całej reszty. Dlatego też, chociaż mamy
mamy tutaj do czynienia z monitorami szerokogamutowymi, to porównując do referencyjnych wartości, na których to robione są treści, które przecież na tych monitorach będą wyświetlane, te monitory pozytywnie zaskakują swoimi wynikami. Jednak popatrzmy teraz proszę na gammę, ponieważ tam zauważymy pewne lekkie różnice wynikające głównie z tej fabrycznej gammy. Gamma w obydwu przypadkach raz jeszcze jest niezwykle podobna. Widać, że te monitory właśnie w taki sposób miały zostać dostosowane, że miały być możliwie jak najbardziej podobne do siebie. I gamma raz jeszcze bardzo ładnie to pokazuje, ponieważ w obydwu przypadkach jesteśmy w stanie zauważyć, że te monitory troszeczkę nam zaciemniają pewne wartości i celują bliżej gammy 2 i 3. Zaś jeśli chodzi o przekłamanie tej całej skali szarości, to możemy tam zauważyć, że ono jest teoretycznie troszkę lepsze na monitorze tańszym, ale tak jak powiedziałem przed chwilą, wynika to tak naprawdę z temperatury barwowej, gdyż monitor droższy troszeczkę ma taki lekki odcień zielonkawy. Jednak pozwólcie, że to raz jeszcze tutaj powtórzę, to nadal są wyniki w okolicach dwójki błędu delta E, co jak na tego rodzaju monitory dla graczy jest raz jeszcze dobrym wynikiem. Ktokolwiek, kto był odpowiedzialny za to, żeby te monitory dostosować tak blisko do jakichś referencyjnych wartości, które akurat mieli w głowie, wykonał kawał nierealnie dobrej roboty. Bo mamy tutaj bardzo podobne pokrycie, bardzo podobną temperaturę barwową, bardzo podobne przekłamanie i bardzo podobną gammę. I chociaż oczywiście w każdym z tych przypadków są między tymi monitorami jakieś różnice, to są znacznie mniejsze niż spodziewałbym się po dwóch całkowicie innych panelach. A skąd wiem, że to są całkowicie inne panele? Prawdopodobnie, być może nawet dwóch innych producentów po subpikselach, bo kiedy popatrzymy sobie na zdjęcie subpikseli, to od razu zauważymy, że mamy tutaj do czynienia z dwoma całkowicie innymi panelami, które po prostu wyleciały z jakiejś innej linii produkcyjnej. Ale to nie wszystko, przejdźmy jeszcze do następnych testów. Na początek jasność. Tańszy monitor maksymalnie dobija do okolic 260 nitów, minimalnie uzyskuje około 100 nitów. Zaś droższy monitor dobija prawie że do 280 nitów, a minimalnie raz jeszcze zbija się do okolic 105 nitów. I tutaj musimy zaznaczyć dwie rzeczy. Po pierwsze, raz jeszcze te monitory mają bardzo podobny zakres jasności. Po drugie, jasność maksymalna w okolicach 250-280 nitów jest aktualnie wartością całkowicie standardową i nie robiącą jakiegokolwiek efektu wow. W tym budżecie jak najbardziej jesteśmy w stanie znaleźć monitory, które dobijają do 300, do 350 albo nawet do wyższej wartości maksymalnej. I jeśli macie pokój, który jest bardzo jasny, macie jakieś duże drzwi balkonowe albo duże okno, którego nie chcecie zasłaniać, to być może akurat jesteście osobami, które zadowoliłyby się monitorami, które byłyby w stanie uzyskać troszkę wyższą jasność. Jednak w moim mniemaniu nadal monitory, które uzyskują około 250-270 nitów, to są monitory całkowicie wystarczające do zwykłego, codziennego użytkowania i dla przykładu ja w moim własnym pomieszczeniu w ciągu dnia monitory mam ustawione na jasności 200 nitów i jest to bardziej niż wystarczające. Jednak jeśli aktualnie korzystacie z jakiegoś jasnego monitora na maksymalnej jasności i wiecie, że macie jasny pokój, no to być może te monitory akurat będą dla Was troszeczkę zbyt ciemne. Propos ciemności, to musimy porozmawiać o minimalnej jasności, ponieważ to akurat według mnie jest minus obydwu tych monitorów. Minimalna jasność w okolicach 100 nitów to jest naprawdę bardzo wysoka jasność. Oznacza to, że jeśli jesteście nocnymi markami, bardzo często korzystacie z monitora w nocy, w ciemnym pomieszczeniu, to te 100 nitów może być dla Was po prostu zdecydowanie zbyt jasne. I chociaż jak najbardziej jestem świadomy tego, że programowo możemy zbić jasność monitora, to niestety tego rodzaju nakładki i filtry oraz różnego rodzaju programy robią też bardzo duży cios na kwestię dotyczącą przekłamania barw, więc raczej nie polecam z nich korzystać, chyba że musimy. Tak więc bardzo szkoda, że akurat obydwa te monitory nie schodzą do niższych wartości pokroju 40, 50 czy 60 nitów, bo niestety spowoduje to, że pewna grupa odbiorców, nieważne jak bardzo mała ona by była, na te monitory po prostu od razu machnie ręką. To jednak, na co nie możemy machnąć ręką, to kontrast, ponieważ ten raz jeszcze w obydwu przypadkach jest bardzo podobny i na obydwu monitorach wynosi około 1200:1, co jest wynikiem odrobinkę lepszym niż standard dla paneli IPS-owych. Tak więc czerń na tych monitorach nadal nie będzie przyjemna, nadal nie będzie czarna, będzie leciutko, wręcz srebrzysta czy troszkę szarawa. Ale przynajmniej nie będzie tak zła jak na niektórych innych IPS-ach, gdzie ten kontrast może wynosić nawet okolice 900:1. I tutaj się troszkę zatrzymajmy, ponieważ musimy teraz popatrzeć na kwestię nierównomierności czerni tego monitora. Zrobiłem zdjęcie backlight bleedingu i wyniki są po prostu oczywiste. Niestety, ale akurat mój egzemplarz monitora 2510, czyli tego monitora droższego, pod względem bleedingu wygląda nieporównywalnie gorzej niż monitor 2410, który akurat pod tym względem wygląda naprawdę świetnie. Dawno nie widziałem IPS-a, który wygląda tak dobrze. Jednocześnie muszę zaznaczyć jedną ekstremalnie bardzo ważną rzecz. Kwestia dotycząca wyciekania światła jest niestety jedną wielką loterią. I to, jak akurat wasz monitor będzie wyglądał, nie wie tego nikt. To, że ja akurat trafiłem na to, że monitor tańszy wyglądał lepiej, a monitor droższy wyglądał zauważalnie gorzej, tak naprawdę nic nie znaczy, bo to jest po prostu jedna sztuka wzięta ze sklepu, taką samą, jaką wy moglibyście kupić
i tak naprawdę tyle. Więc naprawdę szkoda, bo chciałbym, żeby wszystkie monitory LCD wyglądały tak dobrze, jak moja sztuka tego tańszego monitora. Bo ten droższy monitor niestety głównie w tym dolnym lewym rogu ma naprawdę bardzo mocno i łatwo zauważalne rozjaśnienie. Zwłaszcza jest to widoczne wieczorem czy w nocy i przy jakichś ciemnych treściach. To naprawdę przeszkadza. Został nam jeszcze jeden niezwykle ważny temat. Chodzi tutaj o kąty widzenia. Tak więc ustawiłem obydwa te monitory, zacząłem je nagrywać i co tam widzimy. Według mnie monitor 2510 ma odrobinę lepsze kąty widzenia. W takim znaczeniu, że aż tak bardzo nie spada jego jasność pod jakimś mniejszym kątem. Jednak chcę, żeby to też wybrzmiało, mimo wszystko są to wartości dosyć podobne. Tak więc powiedzmy, że to jest taki plusik dla droższego monitora, ale nawet te kąty widzenia w tym tańszym monitorze nie są tak złe jak w ostatnio wielu testowanych przeze mnie IPS-ach. Przejdźmy teraz do tematu trybu sRGB, ponieważ jako, że są to monitory szerokogamutowe i pewne rzeczy przesycają, no to niektórzy z Was chcieliby na tym monitorze mieć sensowny tryb sRGB, który służy do tego, aby sklampować pokrycie tego sprzętu do standardu sRGB właśnie, żeby uzyskać możliwie jak najniższe przekłamanie. I jak ten tryb sRGB działa na tych monitorach? No mówiąc wprost, nie działa. Obydwa te monitory w menu mają coś, co nazywa się Color Mode i w tym Color Mode mają tryb sRGB, ale kiedy go wybieram, to on dosłownie nic nie robi, oprócz tego, że troszeczkę zmienia temperaturę barwową. Tak więc osobiście nie mam bladego pojęcia, czy to tak miało wyglądać, czy to jest po prostu jakiś błąd i nie zostało to jakimś cudem zauważone. No ale akurat w moim przypadku, kiedy włączymy sobie tryb sRGB, to on z sRGB nie ma dosłownie nic wspólnego. To są nadal szerokogamutowe monitory, tylko mają troszeczkę inną temperaturę barwową niż fabrycznie. Po co ten tryb tutaj jest? Nie mam bladego pojęcia, jest to coś, co zdecydowanie trzeba naprawić. Nie oznacza to jednak, że na tych monitorach nie możemy włączyć trybu sRGB, ponieważ istnieją zewnętrzne oprogramowania pokroju chociażby świetnego No Video sRGB, który jest w stanie szczytać wartości wewnątrz naszego monitora i na bazie pewnych koordynatów starać się sklampować nasz monitor do tego trybu właśnie. I okazuje się, że No Video sRGB w obydwu monitorach działa naprawdę dobrze. Jest w stanie sklampować te wartości do standardu sRGB i jest w stanie dać nam niższe przekłamanie barw. Nie licząc czystej czerwieni, ponieważ ona nawet z tym klampem jest troszeczkę bardziej nasycona. Ale i tak, jeśli chcielibyście na tym monitorze uzyskać tryb sRGB i jak najniższe przekłamanie, to da się to zrobić, ale niestety wymagane jest zewnętrzne oprogramowanie. Tak więc jest to bardzo dziwne, że ten tryb sRGB wbudowany w monitor nie działa, skoro wartości, które są akurat w tym monitorze zapisane, są tak poprawne. To nie powinno tak wyglądać. Przejdźmy zatem do tematu moim zdaniem najważniejszego, bo powiedzmy sobie wprost, jeśli kupujemy jakiś monitor 240 albo 320 Hz, to chcemy, żeby on jak najlepiej działał w grach. Zaczniemy od pomiaru input lagu i akurat ten zmierzony na obydwu monitorach jest bardzo dobry. W takim znaczeniu, że są to wartości, których jak najbardziej spodziewałbym się po odświeżaniu danego sprzętu. Oczywiście ten 320 Hz droższy monitor ma ten input lag lepszy, jednak chcę, żeby to wybrzmiało. Te 0,7 milisekundy w lewo czy w prawo na tym poziomie naprawdę nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Obydwa te monitory nie mają żadnego problemu w cudzysłowie przetwarzaniu obrazu i ten lepszy input lag wynika po prostu z tego, że mamy monitor na wyższym odświeżaniu, a co za tym idzie troszeczkę szybciej pokaże nam nową każdą klatkę. Więc przejdźmy właśnie teraz do tych ważniejszych tematów i porozmawiamy sobie o smużeniu. Na początku musiałem na obydwu monitorach znaleźć możliwie jak najlepszą moc overdrive, kiedy nie korzystamy ze synchronizacji pokroju G-Synca czy FreeSynca. I na obydwu monitorach najlepszą mocą była moc o nazwie Level 3. Była to akurat taka moc, która zdecydowanie dawała nam możliwie jak najniższą smugę za obiektem, a jednocześnie chociaż miała jakiś tam minimalny overshoot, czasami leciutko widoczny, to on był na tyle mały, że podczas zwykłego, normalnego użytkowania nie byłem w stanie go dostrzec. Więc mówiąc w skrócie, to właśnie na tej mocy na obydwu monitorach zdecydowanie dostałem możliwie jak najszybszy i jak najczystszy obraz podczas ruchu. A co dokładnie mówią liczby? Ano widzą to, co widzicie teraz na ekranie. Obydwa te monitory mają naprawdę świetny czat reakcji pikseli. Średni czat reakcji pikseli poniżej 3 milisekund dla panelu LCD IPS to jest wynik bardzo, ale to bardzo dobry. Jednocześnie, i muszę to akurat podkreślić, ten czat reakcji pikseli jest nawet lepszy na monitorze tańszym, ponieważ pamiętajcie, że monitor, który ma niższe odświeżanie, musi dłużej czekać na każdą następną klatkę. A co za tym idzie, czysto teoretycznie mamy troszkę więcej czasu na to, aby ten kolor zmienić. Dlatego też, kiedy popatrzymy sobie na dokładne zdjęcia UFO obydwu tych monitorów, to obydwa wyglądają świetnie, ale taką leciutką smugę, która jest troszeczkę dłuższa, jesteście w stanie zauważyć na monitorze 320 Hz, co wynika właśnie z tego wyższego odświeżania
wrażenia, pomimo tego, że ten monitor ma de facto praktycznie identyczny czat reakcji pikseli, jak ten monitor 240 Hz. Jednak muszę to podkreślić, w realnym, zwykłym użytkowaniu nie byłem z tego w stanie jakkolwiek dostrzec. Jest to widoczne tylko na pomiarach i na zdjęciach UFO. W rzeczywistości obydwa te monitory pod względem czystości obrazu wyglądają po prostu fantastycznie. Propos następnej fantastycznej rzeczy, to porozmawiajmy sobie tutaj o G-Syncu czy FreeSyncu. Ja mam kartę od Nvidia, więc obydwa te monitory testowałem z G-Synciem. I to się okazuje na szczęście to samo, co na wszystkich innych monitorach IPS-owych, które ostatnio testowałem. Czyli to, że G-Sync w całym zakresie działania tego monitora działa naprawdę bardzo dobrze. Jest tylko jedna rzecz, którą musicie zmienić. Jeśli macie włączoną synchronizację, a polecam ją mieć włączoną, bo jest to zdecydowanie świetny dodatek do monitorów, chyba że gracie w jakieś gry sportowe, to być może wtedy nie chcecie ograniczać klatek do maksymalnego odświeżania waszego sprzętu, to jeśli w jakichś grach macie trochę mniej klatek, na przykład poniżej 100, to polecam na obydwu tych monitorach zmniejszyć moc overdrive, ponieważ ta moc ustawiona na tak zwany poziom trzeci jest po prostu za mocna na niższym klatkarzu i wtedy akurat ten overshoot powoli staje się realnie mocniej widoczny. Wtedy warto zmienić na moc 2 albo 1, w zależności od tego, czy jesteście bliżej 60 czy tych 100 FPS-ów właśnie. I przejdźmy teraz do następnego tematu, bo to jest akurat dosyć ciekawe. Obydwa te monitory posiadają stroboskop. Niestety jest to jeden z tych najbardziej podstawowych stroboskopów, jakie są dostępne na rynku i możemy go po prostu albo włączyć, albo wyłączyć i nic więcej. Tak więc, żeby ten stroboskop w ogóle aktywować, musimy z poziomu monitora wyłączyć w ogóle funkcję synchronizacji. Dopiero wtedy monitor pozwoli nam włączyć stroboskop. I co wtedy widzimy? Stroboskop działa w taki sposób, że dosłownie wyłącza nam podświetlenie na czas, kiedy piksele zmieniają kolor i załącza podświetlenie dopiero wtedy, kiedy nowa klatka jest już całkowicie gotowa. Kiedy popatrzymy sobie na zdjęcie UFO tańszego monitora, to okaże się, że jak najbardziej to zdjęcie jest zauważalnie ostrzejsze, ale jednocześnie za poruszającym się obiektem widzimy leciutki strobe crosstalk, czyli takie właśnie powidoki, takie jakby skopiowane duszki. Jednak co miałbym nie mówić, stroboskop tutaj jak najbardziej działa, ale ze względu na brak jakichkolwiek możliwych zmian przez nas jako użytkowników, nie możemy go jakoś lepiej na tym sprzęcie dostosować, a gwarantuję Wam, że gdybyśmy mieli możliwość zmiany pewnych wartości tego stroboskopu, to dałoby się tutaj uzyskać jeszcze zauważalnie lepsze wartości. Ale kiedy popatrzymy sobie na to, jak stroboskop wygląda na monitorze droższym, to nagle się okaże, że ojeny, za tym duszkiem jest po prostu ogromny overshoot, czyli taka bardzo rozjaśniona niebieskawa smuga. Wygląda to po prostu tragicznie. Dlaczego? Ponieważ kiedy włączymy stroboskop zarówno na jednym, jak i na drugim monitorze, to automatycznie zmienia się jego moc overdrive i nie możemy tego zmienić. Na monitorze tańszym na szczęście ta moc overdrive wynosi level 3, czyli jest tą mocą teoretycznie najlepszą, ale na monitorze droższym z jakiegoś powodu ta moc overdrive po włączeniu stroboskopu od razu przeskakuje na moc 4, która to ma ogromny overshoot i która to jest po prostu całkowicie bezużyteczna. A to powoduje, że ten stroboskop na droższym monitorze jest po prostu całkowicie bezużyteczny. Po co on tutaj jest? Nie mam bladego pojęcia. I to jest właśnie minus pewnych monitorów, gdzie producenci albo uważają, że my jako użytkownicy jesteśmy zbyt głupi, albo producenci uważają, że dawanie nam możliwości regulowania czegoś jest zbyt niszowe i kto w ogóle z tego będzie korzystał. Bo gdybyśmy sami mogli dostosować tam stroboskop albo moc overdrive, kiedy ten stroboskop jest włączony, no to ten stroboskop moglibyśmy na tym droższym monitorze uratować. A tak, jest to funkcja, która jest całkowicie bezużyteczna. I tutaj przechodzimy do jeszcze jednego tematu, czyli do podłączenia tego monitora do konsol. Żeby to było jasne, ja osobiście nie polecam kupować monitorów 240, czy 120, czy jakichś innych wielohercowych do konsol, ponieważ konsole wspierają tylko i wyłącznie odświeżanie maksymalne 120 Hz. Tak więc kiedy podłączymy sobie ten tańszy monitor do konsoli, to on maksymalnie będzie działał w trybie 1080p i 120 Hz. Zaś kiedy podłączymy sobie ten droższy monitor do konsoli, to tutaj jedno wielkie zaskoczenie, ponieważ on jest w stanie albo zaakceptować sygnał 4K 60 Hz, albo jest w stanie działać w 1080p i 120 Hz. Ale działa tam również VRR, czyli ten HDMI, który jest dostępny w tym droższym monitorze, wspiera pewien standard, tak zwany HDMI Forum i może z tym VRR-em, czyli synchronizacją działać, co jest naprawdę świetną rzeczą. Więc być może dla kogoś, kto wie, że często się przełącza między graniem na jakimś PC czy laptopie, a konsolą właśnie, może to być jakaś ważniejsza informacja. Co bardzo ważne, obydwa monitory włączą się w trybie HDR, kiedy pierwszy raz podłączycie je do konsoli i moim zdaniem to nie ma żadnego sensu, ponieważ te monitory mają naprawdę świetny SDR, który wiemy jak dobrze działa, więc polecam w przypadku obydwu tych monitorów ten tryb HDR po prostu z poziomu konsoli wyłączyć. Pamiętajcie proszę, że tego rodzaju proste monitory LCD z HDR-em nie mają praktycznie nic wspólnego. One co najwyżej są w stanie zaakceptować sygnał 10-bitowy i co najwyżej są w stanie wykorzystać swoje odrobinkę szersze pokrycie i bardziej nasycone kolory i dosłownie nic więcej. One nie są w stanie uzyskać High Dynamic Range, czyli tego, co jest dosłownie w nazwie HDR-u, bo do tego wymagany jest monitor, który ma lokalne podświetlenie albo który to jest OLED-em. Tak więc tutaj polecam korzystać z tego SDR-u, który jest naprawdę bardzo dobry.
No to czas odpowiedzieć chyba na najważniejsze pytanie, które zadałem na początku. Który monitor ma lepszy stosunek ceny względem tego, co dostajemy? Według mnie odpowiedź na to pytanie jest prosta. Ten tańszy. Jest o ponad 120 zł tańszy, a pod każdym innym względem jest niemalże identyczny. Jest bardzo, ale to bardzo podobny do monitora troszkę droższego. Ktokolwiek, kto był odpowiedzialny w Lenovo za to, aby stworzyć serię monitorów na całkowicie innych panelach i dostosować je tak bardzo blisko siebie, wykonał kawał świetnej roboty. Ponieważ pod względem temperatury barwowej, przekłamania, gammy, maksymalnej, minimalnej jasności, kontrastu i czasu reakcji pikseli, mamy tutaj de facto monitory, które są bardzo blisko siebie. Nie są w żadnym przypadku bliźniacze i jak najbardziej istnieją pewne różnice między nimi, ale są one znacznie mniejsze niż kiedykolwiek bym się spodziewał. Jednocześnie jak najbardziej trzeba zaznaczyć to, że istnieją jakieś różnice na tym sprzęcie. Monitor 320 Hz ma wyższą płynność, ma odrobinkę lepszy input lag, ma odrobinkę lepsze kąty widzenia i wspiera standard HDMI Forum, dzięki czemu można na nim wykorzystać nawet VRR po podłączeniu z konsolą. Tylko według mnie ten monitor 320 Hz ma sens dla grupy odbiorców, którzy po prostu wiedzą, że głównie na tym monitorze będą grać w gry sportowe i którzy to wiedzą, że realnie będą w stanie uzyskać w wielu grach więcej niż te 240 FPS. Bo pamiętajcie, jeśli macie monitor na szybkim odświeżaniu, to samo odświeżanie monitora wam nic nie da, bo wasz komputer musi realnie generować nowe klatki, żeby wasz monitor te nowe klatki mógł pokazywać, a nie żeby musiał duplikować klatki poprzednie i stać w miejscu, zanim pojawi się jakaś nowa informacja. A trzeba sobie wprost powiedzieć, że monitor 240 Hz to i tak jest świetny monitor. 240 Hz to nadal jest ogromne odświeżanie, to nadal jest świetna płynność. To w połączeniu z G-Synciem wygląda naprawdę bardzo dobrze i responsywnie, a input lag jest raz jeszcze bardzo dobry jak na taki sprzęt. Tym bardziej, że ten czas reakcji pikseli jest tutaj świetny i wystarczający akurat dla takiego odświeżania. Więc ten droższy monitor zostawiłbym osobom, które są świadome tego, że po prostu chcą mieć topowe odświeżanie, koniec, kropka. I wam zdecydowanie jestem w stanie ten monitor jak najbardziej polecić. Ale wszystkim innym polecam po prostu oszczędzić i popatrzeć na monitor tańszy. Ponieważ na takie monitory w recenzji ja osobiście zawsze muszę patrzeć z perspektywy osoby, która właśnie oszczędziła swoje 400 zł. Dla osoby, która ma budżet w okolicach 400, te 120 zł w lewo czy w prawo to jest znacznie więcej pieniędzy niż mogłoby się wydawać wielu osobom, które na co dzień raczej jak patrzą na jakieś monitory, to patrzą na sprzęt kilka razy droższy. Więc drogie Lenovo, następnym razem naprawcie tryb sRGB tak, żeby działał. I jeśli chcecie dawać ludziom stroboskop, to naprawdę polecam wam dać nam troszkę możliwości jego dostosowania, albo przynajmniej upewnijcie się, że on automatycznie nie przełączy się na jakiś bezsensowny tryb overdrive, co spowoduje, że ten stroboskop staje się całkowicie bezużyteczny. Ale tak poza tym, zwłaszcza ten tańszy monitor to jest kawał świetnie wycenionego sprzętu dla osób, które szukają tego wyższego odświeżania, bo wiedzą, że troszkę je jakoś wykorzystają głównie w grach e-sportowych. Jeśli akurat tego szukaliście, to osobiście bardzo się cieszę, że tego rodzaju monitory są już dostępne za około 440-450 zł. Jeszcze dosłownie rok temu to było nie do pomyślenia. Jednocześnie, jeśli jesteście osobami, które na przykład szukają znacznie wyższej jasności maksymalnej, bo macie jasne pomieszczenie, albo szukacie też sprzętu, który ma jeszcze szerszy gamut i jeszcze bardziej nasycone kolory, to istnieją takie monitory. Od chociażby ostatnio testowany Gigabyte GS25F2, który ma 200 Hz odświeżania i który również jest dostępny w bardzo podobnej cenie jak ten tańszy monitor właśnie. Tak więc mając aktualnie około 450 zł, macie wybór mnóstwa naprawdę świetnych monitorów. I te dwa monitory, które dzisiaj przetestowałem, zdecydowanie do tej paczki również dołączają. Jeśli ktoś z was ma te monitory, jestem bardzo ciekaw, co wy o nich sądzicie. Jeśli kiedyś czytaliście o tych monitorach, na przykład o jakichś ich minusach, albo sami jakichś minusów czy problemów doświadczyliście, to piszcie śmiało w komentarzach, aby jak najwięcej osób się po prostu o tym wszystkim dowiedziało. Ja mam nadzieję, że ten odcinek wam jak najbardziej pomógł i że wam się przede wszystkim podobał, więc nie zostało mi nic innego, jak życzyć wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.